Hossa trwa w najlepsze, a ty pewnie już liczysz sobie wirtualne cyferki i zastanawiasz się, ile zarobisz na rynku kryptowalut, jakie mamy możliwości i gdzie inwestować swój kapitał tak, żeby pracował, tak, żeby dał Ci być może najlepsze, a być może z drugiej strony optymalne zwroty. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jakie błędy możesz popełnić na rynku kryptowalut, dlaczego na wielu pozycjach możesz nie zarobić i dlaczego możesz nie załapać się na największe zrzuty na rynku kryptowalut, które przed nami, moim zdaniem, jeszcze w roku 2024. Dzisiaj odcinek, seria Moje Kryptomyśli, najważniejsza seria na moim kanale, seria, gdzie nie piszę bajek, a dzielę się z Wami moim doświadczeniem, moją przygodą, która trwa już od 2017 roku na rynku kryptowalut. Kawa w rękę albo ulubiony napój, kartka, długopis, będzie bardzo ciekawie, zapraszam. Oczywiście na początku disclaimer, witam wszystkich serdecznie, przypominam, że nie jestem doradcą finansowym, nie jestem doradcą inwestycyjnym, wszystko co mówię na tym materiale jest to tylko i wyłącznie moje skromne i prywatne zdanie, warto dać subskrypcję, dzwoneczek, dzięki temu będziesz na bieżąco z tym co mówię. Jeżeli doceniasz moją pracę, pamiętaj, że zawsze możesz zarejestrować się z giełd, na których gram, m.in. na Bajbicie, link jest zawsze pod tym materiałem, no i oczywiście łapa w górę, jeżeli było dobrze, łapa w dół, jeżeli było słabo, po to, żeby następny materiał był jeszcze lepszy. Jeżeli jesteś gotowy, teraz możemy wystartować. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak nie dać się zwariować i przejdziemy sobie przez kilka ważnych aspektów. Przeżyłem swoje na rynku krypto. Przede wszystkim dzisiaj będziemy rozmawiać o stejkowaniu pozycji i będziemy rozmawiać o potencjalnych airdropach pod kątem mojego doświadczenia, ale również pod kątem tego, co w najbliższym czasie może wydarzyć się na rynku kryptowalut. Chciałbym powiedzieć, że w Polsce jestem pradziadkiem tego stejkowania i tak naprawdę, jeżeli chodzi o stake, to pierwsze moje te pozycje to był właśnie rok 2017, stawianie nodów, wrzucanie czegoś do pól, szukania małych tokenów, które w hossie mogą eksplodować i których zamrożenie na pewien okres czasu da mi kosmiczne zwroty i bardzo dobre naliczenia. Natomiast teraz rynek jest zupełnie w innym miejscu i chciałem Wam powiedzieć, że niestety wiele osób nie zrobi żadnego wyniku, wiele osób popełni błąd taki, że będzie oglądać influencerów, będzie wchodzić na X, będzie wchodzić w tysiące projektów i tak naprawdę z tych zysków zostanie jedynie smutna mina. Więc przeanalizujmy sobie to krok po kroku i zobaczmy, co może się wydarzyć i oceńmy moją strategię, zróbmy to wspólnie. Jest to, tak jak mówię, strategia wypracowana na doświadczeniu. Zacznijmy od historii. Jeżeli chodzi o mnie, zawsze pozycje, które można było stejkować, były ważną częścią mojego portfela. Były tutaj pozycje, które dały mi dziesiątki tysięcy dolarów, również z samego stake'u wiele tysięcy dolarów. Były takie, gdzie popełniłem błąd i niestety nie wstrzeliłem się w dobry moment rynku, zastejkowałem na zbyt długi okres czasu i niestety mało zarobiłem albo nawet nie zarobiłem nic. Oczywiście sam początek to były masternody, działanie na platformach, stejkowanie bezpośrednio na portfelach, a więc oczywiście proof of stake. Tutaj między innymi dobrze znany polskiej społeczności projekt Nexus. Myślę, że wiele osób w tym było. Mieli wysyłać rakiety w kosmos. Wiem, że dalej działają, coś tam się dzieje, no ale projekt na ten moment jeszcze nie odżył tak jak trzeba. Potem oczywiście to było szukanie małych pozycji, budowanie portfolio gemów i tutaj pozycją, na którą postawiłem, był Torchain, a więc Runę. Myślę, że znacie ten projekt. To jest projekt, który historycznie dał mi najwięcej zarobić. Mówiąc dał mi najwięcej zarobić, mam na myśli to, że te zyski zostały zrealizowane do waluty fiducjarnej i zostały wprowadzone do prawdziwego życia, a więc ten wirtualny wynik, który pokazuje większość osób, został przekuty właśnie na gotóweczkę, tak to nazwijmy. No i oczywiście jeżeli chodzi o Torchaina, tam to był ten początkowy etap, te naliczenia były bardzo fajne i dzięki temu, że większość ludzi widziała potencjał w projekcie, większość osób zastejkowało swoje asety, to potem cena poszła dynamicznie bardzo w górę i to jest właśnie ten pierwszy punkt. Jeżeli coś stejkujecie,
to patrzcie, ile jest mniej więcej zastejkowane, bo jeżeli jest duża ilość tokenów zastejkowana, to zmniejsza ilość tokenów w obiegu i wiadomo, że te tokeny potem robią gdzieś tam dobre wyniki. Oczywiście potem mieliśmy stejkowanie na tokenów giełdowych. To jest coś, co robiłem od początku. Tutaj najwięcej dało mi zarobić Crypto.com. Myślę, że pamiętacie, token CRO sprzedawałem na bardzo dobrych poziomach, sprzedawałem poziomami i z częścią pozycji oczywiście zostałem, bo tak naprawdę nie wyprzedałem tego do końca, dlatego że te CRO bardzo dobrze mi się mnożyło, ale z giełd scentralizowanych to właśnie token CRO dał mi najlepszy wynik podczas tamtego cyklu. Oczywiście patrząc teraz na kolejne pozycje, to było Ferrum Network, znacie już tą historię. Kupione na wczesnym etapie, zastejkowane na wczesnym etapie, ale to był taki moment, kiedy ja to stejkowałem, kiedy rynek już był bardzo mocno rozgrzany i ja te tokeny na bardzo długo zalokowałem, na rok czasu, no i mieliśmy takie opadanie rynku, szliśmy w kierunku Bessy. W pewnym momencie z samego mojego stejku, który był zrobiony, nie pamiętam, chyba na $1500, wyszło tak, że te tokeny były warte ponad $30,000, a same nagrody ze stejku ponad $20,000, więc to była niesamowita kwota i człowiek przeliczał te wirtualne zyski. Oczywiście w momencie, kiedy to się odblokowało, nie byliśmy już w rynku, który był kwitnący, nie byliśmy w gigahossie i z tych naliczeń i z pozycji zostało niewiele. Po tej akcji tak naprawdę zrozumiałem fundamentalną zasadę, którą dzisiaj Ci przekazuję i której musisz się nauczyć. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pozycjach, które można zastejkować, natomiast bardzo ważne jest to, żebyś zrozumiał kilka aspektów, dlaczego ja nie zarobiłem i dlaczego teraz robię inaczej. Przede wszystkim oczywiście teraz ktoś powie, że jesteśmy w rynku wzrastającym i ma absolutnie rację. Uważam również, że najlepsze przed nami i kolejny rok, półtora może być bardzo dobre na rynku kryptowalut. Natomiast mnie doświadczenie nauczyło, żeby nie mrozić wszystkiego. Dzisiaj największe pozycje oczywiście są w Chainlinku. Tam mam zamrożoną bardzo dużą ilość tokenów i tam gram konkretnie pod airdropa. Samo APR nie jest duże, ale tam mamy Chainlink Build i osoby, które stejkują, będą dostawać airdropy. Oczywiście nie zamroziłem 100% swojego linka, miałem jeszcze długi koszyk, nazwany koszykiem krótkoterminowym i przy wzroście ceny sprzedałem tą pozycję. Co to mi daje? Po pierwsze, już na Chainlinku bardzo dobrze zarobiłem, a jeżeli zarobiłeś na jakiejś pozycji, to ta pozycja Ci się dobrze kojarzy. Jak będziesz gdzieś kiedyś na evencie, czy na jakiejś imprezie, ktoś powie, ty kojarzysz Chainlinka? Chłopie, proste, że tak, bo zarobiłem, nie? Więc tak naprawdę bardzo ważne to jest to, że drugi koszyk, który jest krótkoterminowy, pozwala mi zarobić właśnie w momencie, kiedy projekt jest na wzroście, a zablokowana pozycja pozwala korzystać mi z tego, co dzieje się w ekosystemie. Więc to jest rzecz numer 1. Rzecz numer 2, granie na dwa koszyki, niekoniecznie na krótkoterminowe. Tutaj jako przykład wezmę platformę Sidus. Ja w Sidusie jestem od początku. To jest moja droga w Web3 gamingu. No i tutaj zrobiłem tak samo. Token oczywiście zrobił razy 10, więc część koszyka krótkoterminowego wykeszowałem. Razy 10 uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Wiem, że czekacie na razy 40. Ostatnio mieliśmy Star Heroes. I nagle Sidus ogłosił, oczywiście my o tym wiedzieliśmy, bo dobry inwestor wie, co ma zamiar zrobić projekt i właśnie pod to gra. No i ja swoje tokeny od Jupitera zamroziłem teraz pod Launchpada, pod przyszłe projekty, a koszyk krótkoterminowy będę sprzedawał. No i teraz, co ja wyciągnąłem z rynku w ostatnich latach? Jeżeli ten Launchpad wypali, i ten przykład możecie odnieść do wielu innych projektów, do wielu innych tokenów, giełd scentralizowanych, ale on oddaje sens, dlaczego trzeba grać na dwóch koszykach. Jeżeli ten Launchpad wypali, czyli dojdzie do sytuacji, że Solana będzie rosła, a już rośnie niesamowicie i projekty na Solanie, te, które będą wychodzić na tym launchpadzie, będą kręcić wiele X-ów, to token poszybuje w kosmos. I teraz z racji tego, że ja mam te tokeny zamrożone, to w momencie, kiedy token poleci w kosmos, nie będę mógł zrealizować zysków, bo będę miał tokeny zamrożone. Będę zarabiał jedynie na alokacjach tych projektów. Natomiast ten koszyk, który jest drugi, jest po to, że jak ten token poszybuje, to ja zacznę to sprzedawać poziomami. W momencie, kiedy ludzie nowi, czy ludzie, którzy zobaczą potencjał w Jupiter, czy w Solanie, będą to skupować, bo będą widzieć na Xie, czy na YouTubie, że ktoś ma zastejkowane tyle i dostał tokeny o wartości $400-500, to ludzie się na to rzucą. Tak było, jest i będzie. Ludzie robią wtedy, kiedy jest owczy pęd, a nie wtedy, kiedy jest słaby rynek, albo wtedy, kiedy jest początek projektu i wtedy, kiedy go się poznaje. I to odróżnia dobrego inwestora od
zwykłego spekulanta i bajeranta, który kupuje wszystko i nie wie, co zrobić z pozycjami. Więc tutaj granie na dwóch koszykach absolutnie moim zdaniem ma sens. No i teraz pójdźmy w kierunku giełd scentralizowanych. Ta sama sytuacja, tak? Mam token MNT, 8000, tyle mi wystarczy. Gram sobie tutaj pod właśnie wydarzenia na giełdzie Bybit. Dzisiaj nawet mamy ogłoszonego kolejnego launchpada, ale mam też tokeny, które będę rozgrywał na koszyku właśnie krótkoterminowym przy wzroście. To samo z BNB, to samo z MX-em, z giełdy Mexi Global, więc to, co musisz zrozumieć, to, że po pierwsze, jeżeli coś mrozisz, to zobacz, w jakim miejscu jest rynek. Po drugie, zastanów się, czy wcale nie będzie tak, że alokacje, które dostaniesz, nie będą na tyle duże, co sprzedałbyś część tokenów, jeżeli będzie on szedł bardzo mocno w górę. Nie ma lepszej strategii. Jak jest ktoś, kto mnie nauczy lepszej strategii, przyjdzie, wytłumaczy mi to, naprawdę duży ukłon i będziemy mogli dyskutować. Więc przede wszystkim 2 koszyki. No i po drugie, jeszcze raz podkreślam, nie mrożenie, to jest to samo, nie mrożenie 100% pozycji. No i teraz przechodzimy do klucza dzisiejszego odcinku i to jest coś, bo to była tylko historia, to było pokazanie, jak ja gram, dlaczego większość ludzi będzie smutna i dlaczego większość ludzi nie zrobi żadnego wyniku. I trzeba o tym mówić otwarcie, nieważne, czy ja mówię o tym z podniesionym tonem, czy nie, to jest ważne, żeby Wam to przekazać. I teraz jak to będzie wyglądać i dlaczego większość ludzi nie zarobi i mam nadzieję, że Ty, drogi widzu, absolutnie nie będziesz w tej grupie. Mamy teraz bardzo dobry czas, kiedy pojawiają się nowe projekty, które wychodzą z dużą waluacją i przede wszystkim większość dobrych projektów, tak, większość dobrych projektów wychodzi z airdropem. Takie są dzisiaj fakty. Arbitrum, airdrop. Kosmos, dla stakerów oczywiście Kosmosa, mieliśmy Celestię, mieliśmy Dimension, airdropy. Startnet, ostatni airdrop. Base, czekamy, pewnie będzie airdrop. Layer Zero, czekamy, pewnie będzie airdrop. No i teraz doszło do takiej sytuacji, że staking stał się znowu trendy, stał się bardzo popularny, staking jest w modzie i po sukcesie danego projektu cała masa ludzi się rzuca, żeby zastejkować daną pozycję. I teraz jak to się rozgrywa z moich obserwacji, patrząc też na Was i na naszą społeczność. Pamiętam ten moment, kiedy pojawiła się Celestia, kiedy ludzie, którzy byli od początku w tym ekosystemie, zgarnęli solidnego dropa. I tu jest wszystko ok. Ktoś był od początku, dostał dropa. Pojawił się niesamowity hype na to, że można zastejkować Celestię i będą kolejne airdropy. Sam to zrobiłem. No i oczywiście potem pojawiło się Dimension, które ja odebrałem i kolejnym etapem jest to, że wszyscy mówią, żeby stejkować Dimension, bo będą kolejne dropy. Czy tak będzie? Tego nie wiemy. No i teraz, jakie są tego skutki? Ano takie, że na YouTubie, na X-ach codziennie widzimy wpisy, że jakieś projekty dają dropy, tak? I ktoś pisze, mam zastejkowanego Atoma, dostałem to i to. Mam zastejkowaną Celestię, dostałem to i to. Mam zastejkowane Dimension, dostałem to i to. I teraz Ty jako inwestor, który być może nie ma dużego portfela, wpadasz w pułapkę, która spowoduje, że nigdzie dużo nie zarobisz. To trzeba mówić otwarcie. Dlatego, że tak podzielisz i rozwodnisz swój portfel, że nigdy nie będziesz miał wyniku nawet optymalnego. Może jakieś minimum gdzieś tam połapiesz, ale nie będziesz szedł w kierunku dużych zysków i nie będziesz szedł w kierunku optymalizacji. Podobnie mamy na innych ekosystemach. Solana, ja akurat stejkuję Pyth, też jest to samo. Coś tam Pyth wypłacił, dobry projekt, znowu ludzie zaczynają stejkować. I teraz podstawowym Twoim błędem jest to, że rozdzierasz i rozdrabniasz swój kapitał, bo dochodzi do sytuacji, że tak naprawdę masz dzisiaj Atoma, masz dzisiaj Celestię, masz dzisiaj Pytha, masz dzisiaj G Swifta i wszystko masz rozdrobnione i masz tak niewielkie ilości tokenów, że to może nie wystarczyć. W momencie, kiedy Ty widzisz te wpisy, widzisz te nagranie, jeżeli ktoś był od początku, oczywiście on dostał dużego dropa. Co się dzieje później? Dochodzi bardzo duża ilość stakerów, dochodzi bardzo duża ilość osób, które chcą dostać kolejnego dropa, a projekty zmieniają wymagania. Musicie być tego świadomi. Przypominam, że każdy projekt ma zapisane w tokenomii, ile procent tokenów przeznacza na jakiego dropa. I jeżeli projekt ustala strategię dropa, to musi zrobić zasady. I jeżeli coś jest wyhypowane i po sukcesie jednego projektu przychodzi drugi, który ma sukces, to ten kolejny projekt spowoduje to, że podniesie poprzeczkę. No i co się wydarzy? Dojdzie do sytuacji, że pojawi się nowy projekt, na przykład z ekosystemu Kosmos, który wypłaci tokeny za staking, na przykład Dimension. Tylko biorąc pod uwagę, ile ludzi teraz to stake'uje i że token ma ograniczoną liczbę tokenów, Ty najprawdopodobniej się nie załapiesz.
brutalne, ale tak czasami trzeba. Dlatego, że jeżeli zwiększa się liczba stakerów, wrzucają coraz więcej, to projekt musi tak tego dropa zdystrybuować, żeby nie dać do wielkiej ilości osób groszowej kwoty. Dlatego, że to nie robi ani marketingu, ani żadnych wyników i wcale ludzie nie są z tego zadowoleni. Uwierzcie mi, że bardziej ludzie są zadowoleni, jak dostaną z jakiegoś tematu więcej, niż jak z kilku tematów dostaną grosze. I tak to, słuchajcie, działa. I teraz idziemy absolutnie w tym kierunku. I teraz ty odpalasz YouTube'a, odpalasz X'a i łapiesz kolejne ekosystemy. Przyklejasz się, że tak powiem, jak mucha do lepa. Kto na wakacje jeździ, to wie, że w drewnianych domkach te muchy latają i trzeba, słuchajcie, z tym walczyć. Więc nie możesz dać się wciągnąć w ten dziki szał, w ten rajd dzikiego kabana. Nie możesz tego zrobić, bo dojdzie do sytuacji, że nigdzie nie zrobisz optymalizacji. Teraz jakie jest rozwiązanie? Rozwiązanie jest bardzo proste. Postaw na coś. Postaw na 1-2 ekosystemy. Postaw na 2-3 projekty. Nie rozdrabniaj się. Nie oglądaj codziennie filmów. Znaczy oglądać można. Nie wchodź w kolejne projekty. Nie rozdrabniaj tego swojego kapitału, który przeznaczyłeś na staking, bo nigdzie nie zarobisz. I teraz jakie są fakty? No bo na faktach trzeba się opierać i ten film jest oparty na faktach. Jeżeli ktoś postawił na ekosystem Kosmos, nie rozdrabniał się, nie grzebał, to dzisiaj jest bardzo zadowolony. Ktoś od początku stakeował Atom, dostał bardzo dużo Celestii, potem dostał kosmiczny drop na Dimension i dalej będzie zgarniał swoje profity, tak? I być może na ten moment musi się zastanowić, czy nie dołożyć do tego stake'u, tak? Więc takie osoby są zadowolone. Jeżeli ktoś od początku zaufał GameSwiftowi, Sparcie, Star Heroes, to dzisiaj te osoby są najszczęśliwszymi inwestorami na naszym pięknym polskim podwórku. Dlatego, że jeżeli ktoś od początku był w Sparcie, dodawał płynność, tak? Za dodawanie płynności dostał bardzo sowitą ilość tokenów. Potem oczywiście mógł brać udział w IDO, mógł te tokeny zastejkować i wziął udział. To była najważniejsza decyzja w IDO GameSwift właśnie na Sparcie. Dostał dużą ilość tych tokenów, bo te alokacje dały niesamowity wzrost przez to, że cena GameSwiftu tak wzrosła i nie rozdrabniał się, tylko poszedł dalej w kierunku ekosystemu i zastejkował swoje tokeny G-Swift, to dostał kosmiczny airdrop Star Heroes. Mam nadzieję, że łapiecie. To tutaj chodzi o to, żebyście coś wybrali. Trzeba coś wybrać. Nie można być wszędzie, bo jeżeli masz mały kapitał, to będzie tak, że będziesz miał 5 Celestii, 5 Dimension, 25 powiedzmy, oczywiście to są przykłady tokenów G-Swift i nigdzie nie dostaniesz wartościowego dropa. To cię zgubi, bo ja sam przerabiałem to na swojej skórze. Ci, co postawili na konkretnego gracza przy rozwoju ekosystemu, są bardziej zadowoleni niż ci, którzy się rozwodnili. Rozwadniać mogą się ci, którzy mają duży kapitał, naprawdę duży kapitał. Jedziemy dalej z przykładami. Mamy oczywiście Pyth. Moim zdaniem jeden z najmocniejszych graczy, absolutnie konkurencja dla Chainlinka, która dowozi, mimo że jest na Solanie multi-chainowo. To, co zrobił Pyth poprzez mapowanie adresów, poprzez dogrywanie partnerów spoza ekosystemu Solana, to jest game changer. Dlatego, że jeżeli Pyth podpisuje kolejne partnerstwa i dowozi produkt, kolejne projekty korzystają z produktów właśnie, które Pyth buduje, to mamy zmapowany adres, czyli na Solanie mam zastejkowane tokeny Pyth, mam podpięty pod to swój adres z MetaMask i jeżeli Pyth dowozi projekt multi-chainowy i chce wynagrodzić za współpracę z Pythem te osoby, które są właśnie tutaj w tym ekosystemie, to odbieramy tego dropa właśnie na adresie ERC20, odbieramy swoje gratyfikacje z EVM. No i teraz, w momencie kiedy ja startowałem ze stejkowaniem Pytha, no to tych stakerów było niewiele. To, co się wydarzyło w ciągu miesiąca, półtora, to jest kosmos. I już widać, że jeżeli śledzicie na przykład Dune'a, że tych stakerów jest tak dużo, że 500 sztuk na pewno już nie wystarczy, żeby łapać się na solidne dropy, tak? Ostatnio mieliśmy Wormhola, tam też jednym z czynników było stakeowanie Pythu, ale trzeba było mieć go naprawdę, naprawdę dużo. I teraz patrząc na ilość stakerów, patrząc na kwoty, które mają zastejkowane, no 1500 sztuk to jest minimum. Ale ja postawiłem na tego gracza i dołożyłem sobie, dlatego że nie da się rozdrobnić. Nie dokupiłem sobie Celestii, nie wzmocniłem się na Celestii, nie wzmocniłem się na Dimension. Po prostu wybrałem Solanę i wybrałem tego konkretnego gracza i tutaj władowałem swój kapitał. I podobno było na przykład z GameSwiftem, tam też postawiłem, wybrałem sobie poziom, przeliczyłem sobie. Więc uważam, że dzisiaj trzeba przy każdych takich informacjach o airdropie zastanowić się, czy nie lepiej jest wzmocnić to, co masz,
czy rozdrabniać kapitał i szukać w wielu miejscach. Skończy to się tak, że te osoby, które to rozdrobnią, obudzą się rano, umyją zęby, wezmą kawę i zobaczą, że jest niesamowity airdrop z ekosystemu Solana za stejkowanie pyt. No i ktoś pomyśli, na 100% się łapie, mam 5 portfeli po 500 sztuk. Nagle podłączamy portfel, sprawdzamy, nie łapiesz się. Zaczynamy szukać informacji, jesteśmy wkurzeni od 1500 sztuk. I tak będzie w wielu ekosystemach. Projekty, które będą się budować i które będą wynagradzać swoich użytkowników za stejkowanie czegoś z tego ekosystemu, będą podnosić poprzeczkę. Będzie nagradzana wierność i będzie nagradzana ilość tokenów, które stejkujemy. Nie daj się zwariować, odbierz swoją lekcję, podziel się też tym filmem na Xie, dodam go zaraz tam bezpośrednio, żeby jak najwięcej osób zrozumiało ten temat. Jeszcze raz, postaw na jakiegoś gracza. Jeżeli masz większy kapitał, możesz wybrać ich kilku. Nie rozdrabniaj koszyka, bo przed nami niesamowite dropy. Ten rok jest najlepszym rokiem w historii, jeżeli chodzi o airdropy, ale czym innym są airdropy za działania na sieciach, za zrobienie transakcji, za zbudowanie wolumenu, a czym innym za stejkowanie. To właśnie stejkowanie pozycji jest mega modą w tym roku, ale mała ilość tokenów moim zdaniem odeszła do lamusa i to już nie wróci i ta poprzeczka będzie podnoszona. Myślę, że bardzo ważny odcinek, bardzo ważny dla mnie, bo ja często śledząc naszego Xa, śledząc chłopaków, którzy mocno działają na layer 2, sam mam ochotę skupić, nie wiem, atoma i dorzucić, zbudować sobie bardzo, bardzo mocne koszyki, ale mnie ten ekosystem nie kręci. To nie jest zupełnie moja bajka. Na ten moment jestem all in praktycznie, jeżeli chodzi o DeFi w Solanie, więc ja tutaj buduję. Ja postawiłem na tego gracza, postawiłem na Spartę, postawiłem na GameSwifta, postawiłem na Star Heroes i nie muszę biegać po 100 ekosystemach. 6 razy zastanawiałem się, czy nie skupić Injective z rynku, które niesamowicie urosło i które też ma ekosystem i też za stejkowanie będzie dawać airdropy. Minimalną ilość mam, nie oszukujmy się. Natomiast ja nie będę tam budował teraz mocnych pozycji, bo uznałem, że to rozdrobni mój kapitał i że ja mogę wygrać na jednym, może 2 airdropach, właśnie stejkując pyt. Mam nadzieję, że rozumiecie i uważam, że jest w tym niesamowita wartość i że moje kryptomyśli są fundamentem na polskiej scenie krypto, dlatego że jest to oparte o doświadczenie. Przed nami niesamowity czas wielu airdropów. Życzę wszystkim przemyślanych decyzji, określ swoje cele i poukładaj sobie portfel. Nie jest jeszcze za późno. Jesteśmy jeszcze przed, moim zdaniem, największym alt sezonem, więc jest czas, żeby to zrobić, ale codziennie dostając masę informacji, nie kupuj tych projektów i nie stejkuj małej ilości tokenów, bo to nic Ci nie da. Mam nadzieję, że było wartościowo. Zapraszam na Xa. Na koniec oczywiście jeszcze rzut okiem na moje portfolio, bo też wiele osób o to pytało. Jeżeli chodzi o mnie, ja buduję swoje portfolio publicznie od praktycznie dawna, natomiast tak skrupulatnie od stycznia tamtego roku i przerzuciłem się, tak jak wiecie, właśnie tutaj z CoinGecko na Dropstaba. Nie przeniosłem starych pozycji, bo jest z tym za dużo roboty, ale wszystkie nowe pozycje możecie tu śledzić. I teraz to nie jest po to, żebyś Ty mógł kopiować, ale to jest po to, że być może któryś z tych projektów, które ja mam w portfelu, Cię zainteresuje, on Cię trochę zaczerwieniło, ale i tak jest dobrze. No bo na ten moment, słuchajcie, jest prawie 70% zysku, więc jest ok. Natomiast to jest po to, żebyś być może znalazł jakiś projekt, który również Cię zainteresuje. Nic więcej. Ale mi to pozwala transparentnie działać, bo mogę tutaj dokładnie dodawać swoje pozycje, pokazać kiedy kupuję, pokazać kiedy sprzedaję. Oczywiście to są te koszyki, które uważam, że warto pokazywać i to nie jest tak, że są jakieś tajemnice w moim portfelu, ale często, tak jak wiecie, są projekty, gdzie gram na dużo większym kapitale i uważam, że tego nie warto pokazywać, bo to mąci ludziom w głowie. Uważam, że wyniki trzeba pokazywać na średnim kapitale, żeby gdzieś tam osoby, które mają więcej i mniej, mogły sobie oceniać to w sposób dobry. No i jeżeli chodzi, słuchajcie, o te moje portfolio, to plusem jest to, że link macie zawsze pod tym materiałem i możecie sobie wejść w każdą pozycję i po prostu sobie posprawdzać, tak? Posprawdzać po to, żeby też widzieć, jak ja rozgrywam rynek. Po co ja to robię? Ano po to, że uważam, że jestem dobrym graczem na polskiej scenie krypto, bronią mnie wyniki, pokazałem w styczniu, uważam, że zbudowałem jedno z lepszych portfolio na polskim rynku. Nie jestem żadnym degemem i nie mam najlepszych wyników i nigdy nie będę miał. Chodzi mi o to, że u mnie to było pokazywane transparentnie i zebrane, a u wielu osób jest tak, że
po prostu pokazują pozycję, robią wynik i oni zapominają, a potem nie wiadomo, co z tym się dzieje. Więc tak to wygląda u mnie. Przypominam, że oczywiście większość tych pozycji możecie kupić na giełdzie Bybit i na giełdzie Mexi Global. Moje ostatnie zakupy to absolutnie CSIX, przeglądarka Carbon Network. Uważam, że jest niesamowite miejsce na rynku krypto na przeglądarce. Mamy jedną platformę gamingową, to jest projekt Root, więc tak to, słuchajcie, wygląda. Zachęcam do śledzenia, nie zachęcam do kopiowania, ale zachęcam do oceniania. Na dzisiaj to by było na tyle. Linki oczywiście do giełdy macie pod tym filmem. Jeżeli doceniacie moją robotę, rejestrujcie się na Bybicie, na Mexi Global. Dzięki temu giełda wypłaci nam część prowizji. Pozdrawiam serdecznie. Hej, ekipa.